Kiedy tydzień temu zaświeciło słońce, nie do końca ufałam, że w końcu zrobi się ciepło. Tak długo było zimno i wietrznie, a jednak z chwili na chwilę zaczęło robić się coraz piękniej. Dzisiaj pokażę Wam moje projekty z tych dni. Morze, las, trochę lekkiej pracy w ogrodzie i kolejne eksperymenty w kuchni. Nalewka ze świerku, pędy czosnku, kompot rabarbarowy i 2 sposoby suszenia melisy na herbatę. To nie była temperatura na ciężką pracę. To był czas na radość z powiewu lata i możliwość bycia na zewnątrz, na powietrzu. Mimo, że może mam już niecałą godzinę jazdy od domu, dawno tam nie byłam. A uwielbiam to miejsce i ten zapach słonej wody, wydm i otwartej przestrzeni. W Irlandii trzeba cieszyć się chwilą, dopóki trwa, bo za chwilę wszystko może się zmienić. A warto, bo kiedy świeci słońce, piękno tych okolic zapiera dech w piersiach. I jest w tych widokach dodatkowo coś swojskiego, domowego, co jeszcze bardziej potęguje moje uczucie zachwytu. I ta różnorodność. Góry, wrzosowiska, lasy i morze, pastwiska i jeziora. Wszystko niemal w tym samym miejscu. W tym roku czuję, że ze wszystkim jestem trochę spóźniona. Co prawda udaje mi się w pracy i codziennym życiu nadążyć za najważniejszymi rzeczami, ale poza tym jest tyle innych projektów, że muszę codziennie rewidować to, w co chcę i mogę ręce włożyć. Ale na te kilka słonecznych dni zaplanowałam trochę spowolnienia. A że odpoczywam w ruchu, w ogrodzie i lesie, właśnie tam postanowiłam spędzić trochę czasu. Powoli, rozkoszując się dźwiękami i zapachami i zbierając pyszności na teraz i na później. Zaczęłam od lasu i pędów na nalewkę. Była już najwyższa pora, bo przyrosty są już duże, a powinny być młode i świeże. Było gorąco, leniwie. Otaczał mnie świergot ptaków i żywiczny zapach drzew. Idealna czynność na uspokojenie myśli. Przejrzałam wiele przepisów i zdecydowałam się na zalanie pędów alkoholem, a dopiero później będę dodawać cukier. Było gorąco i nie chciałam ryzykować, że pędy sfermentują. Myślę, że później wykorzystam mój syrop z kolcolistu i mniszka lekarskiego, który zrobiłam kilka tygodni temu. W ten sposób dodam nie tylko smaku, ale i wzmocnię dobroczynne właściwości nalewki. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie ostatecznie smakować. Wypróbujemy zimą. Po lesie czas na wysianie i posadzenie ostatnich rzeczy w ogrodzie. Mówiłam, że jestem spóźniona. W tym roku chciałam mieć więcej kwiatów, dlatego zadbałam o grządkę na kosmos, suszki, astry i ozdobne słoneczniki. Wysiałam też inne nasiona i zobaczymy, co mi wzejdzie.
Posiałam też ogórki i koper, posadziłam pomidory. Moje własne sadzonki były malutkie. Tak, późno je wysiałam i postanowiłam dokupić gotowce w pobliskim sklepie. Udało mi się dostać pomidorki koktajlowe już z owocami na kiściach. Następnego dnia okazało się, że coś mi te dojrzewające pomidorki zażarło. Ale o tym w następnym odcinku. Do zbioru były już też pędy czosnku, tak zwane strzałki. Podobno trzeba je zrywać, żeby czosnki skierowały całą energię w tworzenie dużych bułek. A przy tym te pędy są naprawdę pyszne. Zebrałam też melisę na herbatę, bo wyrosła bardzo duża. Chciałam poeksperymentować z jej suszeniem, bo podobno w zależności od sposobu herbata ma później różny smak. Część ususzyłam w pęczkach, a część pogniotłam. Pokażę Wam efekt w dalszej części filmu. No i rabarbar na kompot. Idealny na upały. I śliczny, bardzo dekoracyjny w swojej różowości. Nie ukrywam, że po pracy w ogrodzie byłam znowu bardzo głodna i spragniona. Zaczęłam od kompotu, żeby zdążył wystygnąć. Zmorą mojego dzieciństwa był kompot z rabarbaru z tymi wszystkimi pływającymi w nim farfoclami. Sam płyn był pyszny, ale te farfocle... Rozumiem, że ta pulpa jest zdrowa, źródło błonnika i tak dalej, ale jednak nie. Mój kompot postanowiłam przecedzić i przetrzeć przez sitko. Wyszedł pyszny, z listkami mięty, schłodzony mrożonymi malinami. Pędy czosnku były idealne na szybki lunch. Naprawdę smakują świetnie. Lekko czosnkowe, chrupiące i soczyste. Trochę przypominały mi młode kapary. W przyszłym sezonie posadzę chyba więcej czosnku, żeby mieć więcej tych strzałek. No i moja herbata. Czarną herbatę ugniata się i fermentuje, żeby nadać jej charakterystyczny smak. Postanowiłam spróbować podobnego procesu z melisą. Część zostawiłam w całości w pęczkach, a część najpierw rozłożyłam do zwiędnięcia. To ważny krok, bo potem się ją ugniata, a zwiędnięte liście tak bardzo się nie uszkadzają. A nie chciałam tracić olejków eterycznych. Przed ostatecznym suszeniem zostawiłam ją trochę w misce, żeby uległa lekkiej fermentacji. To się nazywa chyba utlenianie.
kolejnym kroku wystawiłam całość na balkon. Chciałam ją podsuszyć na powietrzu. Było ciepło, sucho, a słońce schowało się za chmurami. Długo tam jednak nie została. Wygląda na to, że sucha letnia pogoda właśnie się skończyła. Wynik? Rzeczywiście uzyskałam 2 różne herbaty. Nie wiem, czy możecie to zauważyć na filmie, ale ta gnieciona po zaparzeniu miała ciemniejszy kolor. I tu musicie mi uwierzyć na słowo, bardziej herbaciany smak. Ta z liści suszonych w pęczkach była bardziej złocista i smakowała bardziej jak świeża melisa, z tym charakterystycznym cytrynowym aromatem. W każdym razie mam już ładny zapasik. Później dojdzie róża i może jeszcze inne herbaty. Szary okres jest w Irlandii bardzo długi. Trzeba gromadzić pozytywne zapasy. A wy? Gromadzicie?